Cześć moi kochani, dzisiaj omówimy sobie najwspanialszą po prostu rzecz, jaka przyszła do mnie ostatniego czasu. Jestem niesamowicie podekscytowana. Omówimy sobie dzisiaj lalkę Annie Wheeler z musicalu The Greatest Showman. Zapraszam. Chwila o postaci, ponieważ lalka jest specjalnie customowana na Annie i zasługuje ona naprawdę wiele uwagi. Annie jest czarnoskórą akrobatką, która dołącza do trupy cyrkowej pana Barnuma. To jest Hugh Jackman. Jeżeli nie oglądaliście The Greatest Showman, naprawdę polecam. Jakość muzyki, dobór aktorów jest niesamowity. Uwielbiam ten film, oglądałam go tysiące razy. Jego piosenki z tego musicalu grają mi w sercu 24 na dobę i na wieść, że mogłam w ogóle taką lalkę otrzymać, tak jakby no ja ją kupiłam, ale że mogę ją w ogóle mieć w swojej kolekcji, to jest niesamowite, naprawdę jestem mega wdzięczna i mam nadzieję, że będziecie mogli docenić razem ze mną jej piękność. Chodźcie. Jedną w swoim rodzaju przepiękną, customową lalkę od Mask Factory. Thank you very much, guys. Więc no, dzisiaj będzie tak po angielsku, pół nie. Okej, w ogóle tak prezentuje się opakowanie. Wracając, tak jakby ta lalka trochę zwlekałam z recenzją, ponieważ no wszystkie inne filmiki się tu kręciły i ona sobie miesiąc przeleżała. Więc zacznijmy w ogóle od opakowania, ponieważ lalka została przysłana w pudełku, była oprawiona w jeszcze jedno pudełko, żeby się nie zniszczyło i miała bazę pod siebie, czyli pewnie podstawkę. Więc tak idzie na bok. Ona sobie leżała tutaj przez miesiąc, ja jej nie tykałam przez miesiąc i do teraz zżera mnie ciekawość, jak ona w środku wygląda, więc dzisiaj sobie ją otworzymy i... Dobra, zacznijmy od liściku, ponieważ jest liścik. Dobra, odłóżmy to. Hi Claudia, just wanted to say thank you for your purchase. We're so lucky to have customers like you. Best wishes, the Mask Factory Creations team. Love you guys. Więc tak, tutaj są jakieś podziękowania. Pudełko prezentuje się w ten sposób. Jest zapieczętowane czarną wstążką. Teraz otwieramy. A, to jest jeszcze super. W ogóle tak, jest to lalka w rozmiarze Barbie. Jest to hybryda, ponieważ główka była robiona ręcznie, typu wiecie, zmyty makijaż robiony od początku, ale ciałko jest prawdopodobnie z Made to Move, żeby lalka mogła mieć lepszą ruchowość. Tak? Ja uwielbiam ten musical. Tak jakby Król Rozrywki to jest w ogóle musical, który odegrał bardzo ważną rolę w moim życiu i bardzo mi pomógł przejść przez takie, wiecie, mroczne fazy tego życia. Więc naprawdę uwielbiam. Tam nawet na górze mam plakat z Króla Rozrywki, ale tego pewnie nie widzicie. Później wam pokażę. Więc ogólnie Zendaya zagrała tam przecudownie. Ja ją uwielbiam. Nawet właśnie filmik, emocje trochę upadły. Tak oglądam to wideo i jestem tak zachwycona tą lalką, że brzmi na filmiku, jakbym miała udar, więc przepraszam was za to. O mój Boże! Widzę jej malusie stópki! Widzę jej malusie stópki! Wow! O mój Boże, aż się boję ją dotknąć! Wow, jaka śliczność! O mój Boże, w ogóle jak fajnie, to jest taki welur w opakowaniu. Wow! Dobra, zobaczcie na tą piękność. Zobaczcie, ojeju! Jest prześliczna. Dobra, bo aż boję się ją wyjąć. W ogóle to jest jedna z pierwszych moich customowych lalek. Tam siedzi Lidia, ale Lidia przyszła tak bardzo źle zapakowana. A ta jest genialna, wow! Dobra. Ona jest wstążkami przytwierdzona, dobra. Wow, ale super profesjonalne pudełko, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Peleryna!
Ojej, i tak ślicznie się usta błyszczą. Dobra, w ogóle zobaczmy, czy możemy to pociągnąć do góry, bo ja jestem strasznie ciekawska wszystkiego. I w ogóle to jest świetne, bo wiecie, jak chcecie tą lalkę schować, żeby się nie kurzyła, nie zepsuła, to możecie coś takiego, możecie ją schować do takiego pudełka, no to jest genialne. Wow, naprawdę 10 na 10. Dobra, nie da się tego wyjąć, nie będę tego psuła, ponieważ pewnie użyję tego pudełka. Dobra, wiecie co? Nie, ja nie wytrzymuję. Te włosy są fajne, ale jak już trochę zaczynają odrastać, to wpadają strasznie włosy, więc będziemy dzisiaj siedzieć z taką spineczką. Wow. Dobra, daj mi chwilę, tylko do base. Wow, nigdy takiego stojaka nie widziałam. Co się z tym robi? Wow. Wow, czyli to jest taki metalowy ten i... Wow, i to można rozszerzać. Wow. I takie ochraniacze plastikowe, żeby nie kusić szparki. Wow. No dobra, bo ja już po prostu wariuję. Ja... Zacznijmy po kolei. Ściągamy pelerynę. Super materiał. Wow, i mam mały kaptur. Dobra, zacznijmy. Czekajcie, bo aż się boję. Nie chcę jej zepsuć. Jej, jej włosy są takie miękkie. Ja przepraszam, że się tak zachwycam, ale to jest jedno z moich marzeń. Szczególnie, że ja uwielbiam Zendaya. Naprawdę Zendaya jest genialna. Jako osoba, jako aktorka. Wow. Ta lalka to jest po prostu moja duma i chwała kolekcji. Naprawdę. Jestem taka przeszczęśliwa. Dobra, zacznijmy sobie od początku. Oczywiście już teraz widzimy piękne włosy. Nie są to zwykłe włosy jak u lalki, tylko prawdopodobnie jest to jakieś włókno. Jest pięknie przysprejowane, przyżelowane, żeby wszystko trzymało się w miejscu. Oczywiście ręcznie robiona twarz. No według mnie jest prześliczna. Jakby dziewczyna rysowała to kredkami. Wszystko jest robione ręcznie. Wow, i w ogóle nie wiem, czy to zobaczycie na kamerze, ale jak świecą jej się usta. Jest taki błyszczyk. Genialne. Oczywiście widzimy od razu z tyłu pelerynę wykonaną z miękkiego materiału, która jest podzielona na dwie takie wielkie szarfy, które można stylizować. Zacznijmy od stroju. Strój też został wykonany ręcznie, wszystkie hafty, naklejane brokaciki też były robione ręcznie, więc no, jestem pełna podziwu dla pracy. Rękawiczki z przeźroczystym materiałem i diamencikami, oczywiście falbanki również z diamencikami, co jest piękne. Sam strój jest liliowego koloru z fioletowymi falbankami i wstążkami. Przeszycia są z pięknej złotej nici, oczywiście taki crewneck, też z diamencików. Tył wygląda następująco. Tutaj pewnie miały być takie, wiecie, odkryte plecy. Wszystko jest tu ładnie zaszyte. Oczywiście widzimy kokardki, resztę stroju. Widzimy też rajstopy wykonane z tego samego materiału co rękawki. No i oczywiście takie cyrkowe... To nie są buty, to są takie cyrkowe skarpety, żeby było można przejść po arenie. Idealnie oddaje tą postać i jest przepiękna. Przepiękna. Jeszcze wracając do makijażu, jest on przecudowny, wykonany kredkami, prawdopodobnie akwarelami. Wow, ja nie będę dotykać twarzy, bo się boję, że ją rozmyję. Wiecie co, chociaż nie jestem w sumie pewna, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby ją rozmazać, to dopytam się ich, bo jestem ciekawa, ale jestem zakochana. Zakochana! W ogóle ciałko tej lalki to jest Barbie Made to Move, czyli ma o wiele szerszy zakres ruchu niż Monster High, ponieważ wow, ma dodatkowy obrót w tułowiu. Gdzie da się to zdjąć? Chcę jej zepsuć. Obroty w ramieniu, tutaj przedramię jest też we wszystkie strony ruchu. Tutaj można zobaczyć dodatkowy staw, który umożliwia regulowanie ręki no, praktycznie w każdym momencie. Tutaj jakieś pozostałości po kleju, ale to, no, to się zdarza, to jest lalka ręcznie robiona, więc ja się nie będę tego czepiać. Wow! Oczywiście co do nóg, nogi też mają bardzo dużą ilość stawów w ogóle.
Staw obrotowy jest tutaj, w samym udzie. Do tego oczywiście staw kolanowy. Sama nóżka też ma pewnie jakieś dodatkowe tutaj układy. Przepiękne, Matko Boska. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo jestem tak jestem oniewiała przez jej urok, przez jej piękno. Wow. W ogóle mogę powiedzieć tak, że na pewno zobaczycie jeszcze inne lalki Mask Creation, ponieważ robią kawał niesamowitej roboty. Dobra, czekajcie, chcę ją włożyć na stojak, ale ją jakoś ładnie włożymy. Takie baletnicę może, dobra. My baby, mój Boże! Przepiękna, czekajcie. Chcę jej zepsuć, ja pierwszy raz obcuję z takim stojakiem. Okej, ona jest trochę wyższa. Czekajcie, bo nie chcę jej zepsuć. Ona leci do tyłu. Dobra, czyli będzie trzeba jakąś podpórkę załatwić. Zobaczcie. Ja naprawdę, ten odcinek będzie super krótki, bo ja nie mam nic do zarzucenia tej lalce, nic. Wszystko jest genialne. Ciało, główka, makijaż, ubrania. Wow. Biorąc pod uwagę, że to wszystko było robione od zera, po prostu... Wow. Piękne. I teraz specjalne podziękowania dla Mask Creation. I'm so happy that I can have her in my collection. I'm so grateful. You make a really great job. I'm so overwhelmed about her beauty. Really. And we're gonna catch each other for new dolls to my collection and my channel. Yeah. I'm really excited and thank you very much guys again. Kisses. Mogłabym zarzucić jej kaptur. Nie chcę zepsuć. Nie mogłabym jej zarzucić kaptura, ale tak tutaj jest przepiękna. Wiecie, znaczy ja nie chcę tutaj się czepiać żadnych takich rzeczy, bo wiecie, jak normalnych lalek, takich typu Barbie Extra, czy coś tam się czepią, że wystawiają jakieś nitki i tak dalej. No tu jest to zrozumiałe, że mogą wystawiać nitki, bo to jest szyte ręcznie, więc... Wszystko jest doklejane ręcznie, jak gdzieś jest jakiś, wiecie, kawalątek kleju czy coś, no to nie ma co się dziwić, bo to jest kawał dobrej roboty. Znaczy w ogóle podsumowując, jak widzicie, w ogóle porównując sobie porównując sobie lalki customowe, mamy tutaj lalkę typowo robioną pod postać, mamy tutaj OC, czyli Original Character. I jest to lalka w 100% wymyślona przez dziewczynę, która ją zrobiła. Jest genialna. Ale ta jest genialniejsza. Nie wiem, po prostu to jest moja mała miłość, moje małe marzenie, w ogóle... Brak mi słów. Więc jak widzicie, w lalkach OAK, czyli One of a Kind, każdy znajdzie coś dla siebie. Od potworków po piękności i wydaje mi się, że każdy będzie zadowolony. Nie wiem, ile trwa ten film, nie wiem w ogóle, co ja tu zrobiłam, ponieważ byłam tak podekscytowana otwieraniem tym lalki, że ja w ogóle zapomniałam całego skryptu, a przygotowywałam się 2 dni do tego filmiku. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to pa i buziaki, kochani!